W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak umiejętnie przeprowadzać proces zmiany żelu na hybrydę. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy instruktorkę z województwa opolskiego, Martę Olesiak. Cześć! Swoje centrum szkoleniowe prowadzę w Nysie w województwie opolskim. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak przejść z żelu na hybrydę, kiedy klientka nosi długie paznokcie, ale nagle stwierdza, że chce wykonać jednak hybrydę. Zapraszam! Produkty i narzędzia, których dzisiaj użyjemy to Frez Indigo Cuticle numer 1, Frez Indigo Cuticle numer 9, nożyczki, żółty cleaner, Mineral Base Natural, Top Hot Dot, pędzelek Master Nailer 006. Jeśli jesteście na bieżąco z naszymi podcastami, wiecie, że paznokcie nie muszą ani odpoczywać pomiędzy jedną a drugą stylizacją, ani tym bardziej oddychać. Natomiast nasz klient ma pełne prawo poprosić o inny rodzaj produktu na paznokciach. Przykładowo, klientka może nie chcieć już więcej nosić żelowych paznokci, może chcieć przerzucić się na hybrydę. Hipotetycznie może to się wydarzyć na przykład ze względu na alergię. Tutaj odsyłam do odcinka z alergologiem, również na podcaście. Ogrom bardzo pożytecznej wiedzy. Ale skupmy się teraz na technicznym przejściu z żelu na hybrydę. W jaki sposób przygotować się na takie przejście? Jak to przeprowadzić? O tym dzisiejszy odcinek. Zaczynamy od ściągnięcia żelowej masy. Nie ściągamy jednak materiału do końca, gdyż przyda się on nam do wykonania hybrydowej nadbudowy. Skracamy paznokieć. Frez układamy pionowo i pracując od lewej do prawej strony zmniejszamy wolny brzeg. Nie ma sensu ściągać żelowej warstwy z końcówki paznokcia, skoro i tak będziemy ją skracać. Ściągamy materiał z pozostałej powierzchni. Od prawej do lewej pozbywamy się grubości paznokcia. Musimy pamiętać, by frez w żadnym momencie nie miał kontaktu z naturalną płytką, ponieważ możemy ją bardzo łatwo uszkodzić. Ściągamy materiał frezarką tak długo, jak czujemy się bezpiecznie, że nie robimy krzywdy klientce, a następnie kontynuujemy pracę pilnikiem. Wyrównujemy i nadajemy kształt wolnego brzegu. Ściągamy produkt z pozostałej powierzchni. Pracujemy delikatnie przy skórkach, pamiętając, że jest to obszar, gdzie łatwo przepiłować płytkę. Jeśli w trakcie pracy zauważymy zapowietrzenia, usuwamy je, odcinając pęcherzyki w miejscu granicy. Gdy zapowietrzeń nie ma, możemy zostawić część masy na paznokciu i wykorzystać ją do nadbudowy. To sprytny trik, który po pierwsze przyspieszy nam czas pracy, a po drugie ochroni płytkę naszej klientki przed ewentualnymi mikrouszkodzeniami, które mogłyby powstać w trakcie usuwania produktu do zera. Przechodzimy do opracowania i usunięcia nabłonków frezem Indigo Cuticle numer 9. Poruszamy się od prawej do lewej, oczyszczając płytkę ze skórek. Sięgamy po frez Indigo Cuticle numer 1 w kształcie łezki. Nie pracujemy czubkiem frezu. Zmieniamy kierunek obrotów i czyścimy kieszonkę w drugą stronę, pracując brzuszkiem frezu bez docisku. Dodatkowo delikatnie oczyszczamy wał. Odpylamy. By usunąć skórkę, możemy użyć preparatu zmiękczającego lub sięgnąć po keratolityk, który pomoże nam częściowo usunąć skórki, ale również odpowiednio nawilży je przed wycinaniem. Keratolityki stosujemy z niezwykłą starannością i ostrożnością, a po aplikacji nie zostawiamy na skórkach dłużej niż na moment. Jest to produkt, który głęboko wnika w skórę i intensywnie działa do momentu, gdy nie zneutralizujemy go, na przykład za pomocą wody. My dziś używamy preparatu, który należy neutralizować właśnie wodą. Nakładamy kroplę keratolityku i niemal natychmiast neutralizujemy go wodą z dozownika, a następnie osuszamy wacikiem. Sięgamy po nożyczki, dolne ostrze podkładamy pod skórkę i nacinamy ją górnym ostrzem. Przesuwamy się do końca. Ta technika sprawdzi się, jeśli skórki klientki są mokre i widzimy na nich wyraźne falbanki. Paznokieć jest przygotowany. Teraz pozbywamy się wilgoci z płytki. Przecieramy powierzchnię żółtym cleanerem. Jeśli chcecie dobrze oczyścić przestrzeń pod skórkami, mamy dla Was fajny patent. Drewniany patyczek owijamy wacikiem nasączonym żółtym cleanerem i doczyszczamy wszystkie zakamarki. Nakładamy primer bezkwasowy. Wcieramy cieniutką warstwę Mineral Base w odcieniu Natural, pracując na płasko. Podjeżdżamy pod skórki, pilnując, by ich nie dotknąć. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie.
To jeden z patentów na to, aby baza mineralna nie kurczyła się i nie uciekała od wolnego brzegu. Nakładamy cieniutką warstwę, utwardzamy, a następnie nakładamy warstwę poślizgową i tworzymy nadbudowę. Dobieramy kropelkę bazy, układamy na paznokciu i delikatnie rozkładamy na lewo i prawo, aż do koniuszka. Przy pomocy pędzelka Master Nail Art 006 rozkładamy i formujemy produkt. Baza mineralna to baza hybrydowa, więc nie zbudujemy nią paznokcia. Możemy delikatnie nadbudować i wyrównać krzywizny, ale nie będzie to taka budowa jak żelem. Formujemy od razu idealną linię światła i utwardzamy przez 30-60 sekund. Na tym etapie moglibyśmy uznać naszą pracę za gotową. Wystarczyłoby tylko przetrzeć lepką warstwę, np. Shea Super Shine i voilà! W końcu baza mineralna to produkt 3 w jednym. Baza, kolor i nabłyszczacz. Ale chcemy puścić wodze fantazji i dodać co nieco błysku. Użyjemy nasz nowy top Super Hot, który doda nam nie tylko blasku, ale i przepięknych różowo-złotych drobinek. Nakładamy produkt cieniusieńko i wyrównujemy powierzchnię pędzelkiem Master Nail Art 006, by popracować nim nad ładną linią światła. Możemy sobie pomóc odwracając dłoń do góry nogami. Utwardzamy przez 30 sekund. Na koniec wyrównujemy wolny brzeg pilnikiem. Top nie posiada warstwy lepkiej, więc po utwardzeniu i opiłowaniu jedynie oczyszczamy paznokieć miękkim pędzelkiem. Po wyciągnięciu dłoni z lampy czekamy chwilę, by top nabrał temperatury otoczenia i sięgamy po dowolną oliwkę. Aplikujemy kropelkę produktu na skórki i delikatnie wcieramy. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jak to jest u Was w pracy. Czy zdarza Wam się przechodzić z hybrydy na żel lub z żelu na hybrydę? Czy Wasze klientki lubią takie zamiany, a może pozostają wierne jednej technice? Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Cześć!